Cześć, tu Marek. Mam nadzieję, że udało Wam się oglądać pierwszą część z Kitzbühel, gdzie omawiałem przede wszystkim słynną trasę Streifel, a tym razem chciałbym Wam pokazać, jak dojechać do Streifel, bo zakładam, że nie wszyscy będziecie mieszkać w Kitzbühel, a większość z Was będzie próbowała się dostać w pobliże. Wybrałem sobie za punkt startowy szczyt Pendelstein, a na żółto zaznaczyłem miejsca dojazdowe. Zanim jednak przejdziemy do omówienia tego wszystkiego, przypominam o playlistach, które są na moim kanale, mnóstwo z różnych ośrodków, więc zaglądajcie tam. Włączyłem także wirtualną kawkę, jeżeli ktoś chciałby się podzielić i zasilić mnie energią, to zapraszam. Linki są w opisie i w komentarzu. No i zaczniemy od trasy numer 29, właśnie z tego szczytu. Tu widzimy stację kolejki D9, czyli Dreiesilbahn. I specjalnie nie mówię górna, ponieważ to kolejka, która łączy część ośrodka, w którym w tym momencie się znajdujemy, czyli tak zwanego Kitzbühel i Kirchberg, z częścią, która jest po drugiej stronie doliny, czyli tak zwany Jochberg. W tym momencie zjeżdżamy trasą numer 29. Jeżeli wyjeżdżalibyście od strony Kirchberga, to między innymi jest duża szansa, że będziecie się właśnie poruszać krzesłem, które widzimy nad sobą, czyli najpierw mielibyście D1, potem mielibyście właśnie to krzesło D2. I mimo tego, że startujemy z 1900 mniej więcej 38 metra, będziemy zjeżdżać w kierunku Hahnenkamm, czyli tam, gdzie będą te zawody, na 1670, to jednak niestety nie da się tego w jakikolwiek sposób strawersować. Tak naprawdę będziemy musieli zjechać 2 razy do doliny, wyjechać 2 razy krótkimi wyciągami i dopiero będziemy w stanie dojechać do Streifla. Będziemy celować właśnie w górną stację, która jest dokładnie przed nami. No ale niestety ona w tym momencie znajduje się powyżej, więc zjeżdżamy teraz do doliny. Do doliny, gdzie będziemy szukać wyciągu D4. Bardzo fajnie na mapie jest to pokazane. Te wyciągi także oznaczone są świetnie na stacjach, więc raczej będzie łatwo do tego trafić. Była też możliwość zjechania trasą 29A, przy czym z miejsca, którego dokładnie ja wytyczyłem tą trasę, czyli tak jakbyśmy wysiedli z kolejki między dolinami, czyli tej 3S, no to musielibyśmy kawałek podejść, więc nie było sensu, lepiej było wybrać właśnie tą trasę. Tu oczywiście skrzyżowanie, więc trzeba uważać. I my wybieramy kolejkę po lewej stronie. I nam się w tym momencie udało, bo zdecydowanie mniejsza kolejka jest. I dokładnie tutaj, jak widzicie, D4. Przejechaliśmy kilometr prawie 200. Różnica poziomów nie jest duża, bo 201. W ogóle to są tutaj, poruszamy się trasami niebieskimi. I co ciekawe, to jest, tak jak popatrzy się, to jest taka strefa niebieska. Za to za chwilę będziemy mieli możliwość zobaczenia, gdzie jest strefa czarna. Zresztą tutaj, o właśnie, można zobaczyć, że im bardziej na lewo jest strefa tras takich czarnych. Jesteśmy przy górnej stacji krzesła. Wskakujemy teraz na trasę numer 16. Za sobą zaś zostawiamy trasę 28. No, widoki przepiękne. I tutaj też kawałeczek trawersujemy i w pewnym momencie znowu będziemy musieli zjechać do doliny, przy czym przed chwilą zjeżdżaliśmy na prawo, za chwilę będziemy zjeżdżać na lewo.
Standardowo oczywiście przypominam o subskrypcji. Jeżeli tylko nie jesteście jeszcze subskrybentami, to zapraszam jak najbardziej, żeby was nie ominęły następne filmy. Tym bardziej, że sezon zimowy zbliża się. Jeszcze jest sporo ośrodków do omówienia. Może któryś wam spasuje. Tutaj jedna przestroga, jeżeli nastawieni jesteście na niebieską trasę, na 16, to uważajcie, nie odbijcie przypadkiem. Tutaj na lewo, no niestety tutaj trafilibyście na czarną trasę 16B. Ja stwierdziłem, że będę się trzymał tej niebieskiej trasy, żeby ją dograć, zobaczyć w pełni, więc trzymałem się wyznaczonego kursu. No nie jest zbyt szeroko, więc tutaj jak najbardziej trzeba uważać. Zjazd tutaj jest odbicie na 27A trasę. Dojeżdżamy w tym momencie do tak zwanej strefy czarnej. Ja ją tak oczywiście nazwałem. Te wyciągi pozwalają wam wyjechać na szczyt, z którego dość sporo tras, które zjeżdżają właśnie tutaj w kierunku doliny, to trasy czarne 23, 38, 17, więc jest tego dość sporo. My jednak trzymamy się niebieskiej trasy numer 16. Zrobiło się zdecydowanie szerzej, przyjemniej. A tutaj dołącza trasa czarna z boku, jednak ona się jakby kończy, także nie ma się co martwić w tym momencie, że trafimy na nią, tylko jedziemy sobie spokojnie trasą niebieską. Tutaj macie możliwość zjechania slalomem po prawej stronie, restauracja po lewej stronie. Trasa numer 16 biegnie prosto, my będziemy odbijać za chwilę w prawo. Po prawej stronie także macie tor do ewolucji. Tam na dole jest taki duży, dmuchany materac, nie wiem jak to nazwać, ale coś w tym stylu i w momencie, kiedy właśnie wybijacie się z kopy, robicie ewolucję, no to macie zapewnione miękkie lądowanie. O, dokładnie, tutaj był po prawej stronie. No a my w tym momencie zmierzamy do wyciągu i zasada jest bardzo podobna. Trzymamy się na lewej stronie i będziemy tutaj wyjeżdżać wyciągiem B4. W tym momencie mamy różnicę poziomu 227 na tej trasie. Przejechaliśmy 1800 metrów. I zobaczcie, tylko 12% nachylenia, więc ta niebieska trasa jak najbardziej jest przyjazna. Maksymalny tylko 20%. Lecimy dalej. To nie koniec. W tym momencie przydałoby się zjechać już pod Streifla i właśnie doprowadzi nas do tego trasa numer 36. To jest też miejsce, do którego wywozi nas kolejka B1 z okolicy Kirchberga. I to jest jakby następna możliwość, żeby dostać się pod Streifla. No w tym momencie tak naprawdę, no to już jest jedyny dojazd, nic po drodze jakoś specjalnie z dolin nie wychodzi. Jesteśmy na trasie 36. Sporo takich małych kapliczek znajduje się w Austrii. Przed nami jedna z nich oraz rozwidlenie. Możemy albo zjechać w kierunku
Kirchberga trasą numer 25 niebieską, albo zdecydować się na zjazd trasą 19 do Doliny. Zresztą w tamtym kierunku będziemy zjeżdżać właśnie od strony Streifla, bo to też bym chciał wam bardzo pokazać, jak się wydostać w ogóle z tamtej części. Jak już oglądniecie zawody, albo jak już zjedziecie trasą, to jak się stamtąd wydostać. Bo to nie jest takie wcale oczywiste. Po naszej lewej stronie znajduje się restauracja oraz górna stacja trasy A8, przy czym ona nie wychodzi z doliny. To jest krótki wyciąg. I w tym momencie ja będę właśnie zjeżdżał, pokażę wam jakby trasę dokładnie do miejsca, gdzie jest ta dolna stacja. A przed nami już w tym momencie, może kojarzycie z pierwszego filmu, stok, gdzie zjeżdżają narciarze. To jest stok właśnie wzdłuż taśmy i na wierzchołku to jest zasłonięte troszeczkę, chociaż no, widać tam zabudowania. To tam się znajdują właśnie budynki, z których zawodnicy startują, oraz górna stacja Hanenkamban, która nas wywozi. I przypominam, tam ogrodzenie pomarańczowe, które widzicie, tam osoby się zatrzymują i taśmą mogą właśnie podjechać na szczyt w okolice budynku startowego. A nam został taki mały kawałek do przejechania trasą numer czerwoną 21. Niektórzy się bardzo dobrze czują na desce, nawet mapę można oglądać. I na ostatnim filmie odbijałem na lewo, trzymałem się tej trasy naokoło. Za to w tym momencie skrócę sobie tą trasę, przejadę trasą 21A czarną i pode mną za chwilkę będzie tunel. Tak, było widać narciarzy, którzy wjeżdżali do tunelu i przejeżdżali właśnie czerwoną 21, która zresztą pojawi się z prawej strony za chwileczkę. Dolna stacja już przed nami. Jeżeli wybralibyście tą trasę, no to różnica poziomów prawie 260 metrów, 1,5 kilometra przejechane, no maksymalne tutaj na czarnej trasie 45% było pochylenie. No i teraz ostatni kawałek, który chciałbym wam jeszcze pokazać, jak uciec z tego Streifla do doliny, no bo to nie jest takie proste. No i ja jak pierwszy raz popełniłem ten błąd, ponieważ stwierdziłem, nie znałem tego terenu, no i stwierdziłem, że prawdopodobnie to trzeba tutaj przejechać ten kawałek niezbyt wygodnie, a zdecydowanie trzeba po prostu wybrać tą taśmę, wyjechać na szczyt pod budynek i stamtąd już zdecydowanie jest prościej nabrać prędkości i kierować się w kierunku trasy 37, też niebieskiej, więc tak jak widzicie, oprócz tego kawałka czarnego, którym pojechałem, te trasy wszystkie bardzo łatwe, spokojne, więc można je sobie wybrać jako dojazdówki. I ten kawałek czarny także na pierwszym filmie widzieliście, można było to ominąć. Nie było łatwiej po prostu i szybciej zjechać tamtędy. I szczerze mówiąc, żeby się wydostać właśnie tutaj z tej części, no to jedyna szansa to właśnie jest ta trasa 37.
Nachylenie tutaj na tych trasach 8, 9, 10%. Także jedzie się spokojnie. Można powiedzieć, że dla niektórych nawet trochę leniwie, a dla niektórych nie. Ale trzeba uważać nawet przy dużych prędkościach właśnie na osoby, które dopiero co się uczą, żeby sobie nie zrobić krzywdy i w jednym i w drugim kierunku. Przed nami widzicie stoki i szczyt tego miejsca, tych stoków, które nazywałem czarnymi trasami. Dokładnie widać teraz dwie trasy, jedną tuż przy kolejce, drugą też było widać znowu trochę oddaloną za częścią jakby zagajnikową, takim lasem. Tu też wybrałem trochę dłuższą trasę, bardziej niebieską. Można było skrócić sobie, zjeżdżając czerwoną 19. No ale widoki naprawdę są świetne. Na czerwonej myślę, że nie rozglądałbym się aż tak bardzo, a tu w tym momencie mam taką możliwość obserwacji. Przy zachowaniu oczywiście cały czas czujności. I dokładnie to jest stok krótki, czerwony, mocno nachylony, którym można było sobie skrócić ten kawałek, którym objeżdżaliśmy. Ciekaw jestem, ile osób dotrwało do tego momentu, bo ten film naprawdę jest długi, ale stwierdziłem, że pokażę wam jakby tą kwintesencję. No i też jakby macie już rozeznanie, jeżeli chodzi o Kitzbühel, tą część właśnie tutaj położoną, gdzie co się znajduje, więc myślę, że jeżeli będziecie chcieli, to wyciągniecie dużo z tego filmu. Przed nami czarne trasy, spokojnie możecie wyjechać, tam jest trasa niebieska, która was zwiezie do doliny innymi łatwiejszymi stokami 16A. Różnica poziomu 207 przejechane, no prawie 1850 metrów, bardzo spokojnie, 11% tylko. Pozdrawiam i do usłyszenia następnym razem. Cześć, Marek.